Cześć! Jesteście na kolejnej recenzji SmartMe. Dzisiaj trafiliście tutaj dlatego, że szukacie inteligentnych włączników, które działają po Z-Wave'ie i są bateryjne. Albo po prostu, bo wyskoczyła Wam powiadomienie o naszym najnowszym filmie. Niemniej jednak trafiliście na całkiem spoko recenzję, w której pokażę Wam ten oto włącznik. Jeden włącznik, ale w 3 osobach. A jak połączymy wszystkie te opcje, to tak naprawdę w 9 osobach. Czyli jeden włącznik, 9 różnych opcji. Jest tego sporo, ale spokojnie wszystkiego dowiecie się w recenzji, więc zapraszam. Zacznijmy od tego, dlaczego mam tutaj 3 pudełka. Bo jest to włącznik w 3 kolorach. Biały, kremowy i czarny. Proste, czasami odpowiedzi są proste. Ale jest to nietypowy włącznik. Jest to włącznik, jakoś tak wybrałem na początek, kremowy. Jest to włącznik bateryjny od Hitit. To jest ta firma, która działa po Z-Wave'ie. Już sporo jej sprzętów testowaliśmy i oni działają po Z-Wave'ie, a tutaj dali nam włącznik bateryjny. Już całkiem sporo tego stworzyli, mają dosyć duże doświadczenie, więc wiedziałem, że raczej będzie ok. A w dzisiejszej Waszej recenzji powiem Wam o tym, co moim zdaniem jest z nim fajnego i jakie ma wady, bo aż tak idealnie nie jest. Zacznijmy zatem od wyglądu. Tak prezentuje się włącznik Hitit Z-Push Wall Controller, bo taka jest jego pełna nazwa. Tak się prezentuje, wersja bateryjna. Tak się prezentuje oraz tak się prezentuje. I tak jak mamy do czynienia z różnymi kolorami, to jeszcze było spoko, to teraz pokazuję Wam 3 różne włączniki i Wam mówię, że to jest jeden włącznik. Tak naprawdę. No nazwy kodowe ma różne, ale jest to jeden włącznik. Tutaj, gdy go dostałem, to przypomniała mi się pewna anegdota, kiedy podróżowaliśmy po Portugalii i byliśmy w restauracji Piri Piri, znanej wszędzie jest Piri Piri. I pani podeszła do nas bez żadnego menu, bez niczego. Pani kelnerka powiedziała Piri Piri, a my powiedzieliśmy nie no, poproszę tutaj menu, ja chcę zobaczyć, co Państwo mają w ofercie. No i spojrzała się na nas z takim lekkim pożałowaniem, poszła po menu i przyniosła nam menu, w którym była jedna pozycja Piri Piri. I to mniej więcej tyle. Zresztą genialny Piri Piri swoją drogą. Więc Hitit trochę podeszło w podobny sposób, czyli nie chcieli mieć dyskusji, czy ten włącznik jest jednoklawiszowy, dwuklawiszowy, czy 3-klawiszowy. On jest po prostu wszystkoklawiszowy. Mam wszystko do 3 poziomów. Jest on bowiem modułowy. Jest tak skonstruowany, że kupując jedno urządzenie macie różne przyciski w zestawie. I możecie sobie zrobić albo 3-przyciskowy włącznik, albo jednoprzyciskowy, albo 2-przyciskowy. To wszystko zależy od Was. Co jest genialne w tym rozwiązaniu i to jest naprawdę duża zaleta Hitit w tym wypadku, możecie sobie potem w przyszłości zmienić. Czyli dajmy na to, że na początku kupiliśmy sobie 2-przyciskowy, bo chcieliśmy mieć 2 światła, ale po czasie okazuje się, że tylko jedno jest wykorzystywane, przyciski są 2. Więc w sumie po co? Możecie sobie cofnąć i mieć po prostu jeden przycisk i będzie działało dalej tak samo, wyglądało już trochę lepiej. Albo w drugą stronę to jest raczej powszechniejsze, czyli Wasze potrzeby się zwiększają. Chcecie mieć więcej świateł, sterować różną opcją, ale macie tylko pojedynczy przycisk. Tutaj możecie go przerobić automatycznie na 3. Więc to jest bardzo fajna rzecz i to jest główna zaleta, wydaje mi się, tego przycisku, jego modułowość. Więc teraz przejdę do tego, że pokażę Wam, jak się to montuje, bo tutaj ja osobiście mam z tym trochę problem. Mam włącznik, mam mój nożyk, więc mogę go zacząć rozmontowywać. Jeżeli chodzi o jego budowę, bo to będzie ważne, to tak, całe urządzenie się składa tak naprawdę z kilku modułów. Tak bym powiedział dalej idąc w tą stronę, że jest to rozwiązanie modułowe. Po pierwsze mamy przyciski osobne, później mamy tą ramkę, metalową ramkę, którą montujemy do puszki, bo są to urządzenia, no właśnie, montowane do puszki, ale nie tylko. To będzie w kolejnym akapicie, żeby Wam trochę zrobić smaka. No i mamy sam mózg tej całej operacji. Mi najwygodniej jest to podważać od tej strony. Więc żeby rozmontować z puszki, no to musielibyście wszystko wyciągnąć, ale nadal chyba jest wygodniej. Mam trochę z tym czasami problem, że aż tak mi się to rozpada. Nie wiem, na początku miałem duży problem na pewno z ściąganiem tych klawiszy. Z czasem chyba jest wygodniej, albo je wyrobiłem, jedno z 2, ale chyba mimo wszystko po prostu mam większą wprawę. Proszę. Czyli rozkładając na czynniki pierwsze, bo trochę też pewnie po to tu przyszliście. Proszę. Jeden włącznik. No to nie wszystko.
Proszę Was. Dopiero teraz. Mamy sobie jeszcze to wyciągnę. O! Teraz mamy rozłożone na czynniki pierwsze nasz Hittite, czyli bardzo modułowy włącznik światła, tak jak Wam wspominałem. Zacznijmy od tego, jak on jest zasilany. Czyli mamy tutaj baterię CR2450, która jest ukryta w tym miejscu. Możecie zobaczyć i mam taką osłonkę, żeby jej się nic nie stało. Osłonka jest fajnie skonstruowana, bo ma specyficzne wypustki po każdej ze stron, przez co nie nałożycie jej źle. I same bardzo łatwo wskakują, więc to jest spoko. Tutaj mamy już układ scalony i mamy klawisze, którymi możemy sterować. Jeżeli chodzi o ilość akcji, to też będzie już w dalszej części, ale tak jak widzicie mamy 6, tak? Po 3 na dole i u góry. Więc możemy sobie je złożyć tak, że wykorzystamy każdy z nich osobno. Tutaj mieliśmy tą trójeczkę. Możemy również zrobić tak, żeby mieć po 2. No szczerze, nawet z czasem chyba mi coraz lepiej to idzie. Wiem, że ciężko, ale jakoś chyba im dłużej się tym bawię, tym jest łatwiej. Proszę. Albo możemy ściągnąć 2 i zrobić po prostu 1. Jedyne co, to nie wyrzucajcie po prostu pudełka z tym, bo pogubicie je. Nigdy nie wiecie, czy w pewnym momencie nie zmienicie zdania i chcecie mieć coś innego. A jeżeli Hittite daje taką opcję, żebyście to robili, proszę, no to czemu nie? No i mamy ten pojedynczy, tutaj tak się go montuje. Albo odwrotnie. Odwrotnie, zobaczcie. Sam Hittite ma tutaj napis up, żebyśmy wiedzieli, jak go zamontować względem puszki. Więc później montujemy to w ramkę, a tutaj mamy specjalne takie metalowe wypustki, żeby to wszystko połączyć. Więc czasami zdarza się u mnie przy montażu, jeżeli on Wam, nie wiem, zlecie z ręki, no to macie po prostu puzzle na ziemi i wtedy trzeba go pozbierać, więc uważajcie z tym, ale proszę, rozmontowałem z trójki w pojedynczy, a dalej to wszystko świetnie działa. Więc to jest naprawdę jego duża zaleta. Jeżeli chodzi o te pozostałe, które mam tutaj, czarny oraz kremowy, działają dokładnie tak samo. To jest wyłącznie kwestia ich kolorów. To teraz przejdźmy do montażu. Hittite ponownie zrobiło coś innego i bardzo fajnego. Ten włącznik bateryjny, bo jest tak, włączniki bateryjne dzielą się na dwie grupy. Pierwsze, które znałem zawsze, no to były te włączniki, które przyklejamy taśmą w dowolnym miejscu, gdzie chcemy. I one po prostu są przyklejone, nie wiem, nawet do szafy, do drewna. Po prostu taśmą dwustronną przyklejacie i on działa. I tyle. Ostatnio od Contact Simon dostałem takie włączniki, które są montowane do puszki. Bezpośrednio do puszki, więc możemy je przemontować. One wystają więcej, więc do ściany ich nie przemontujecie, ale są dzięki temu dobrym rozwiązaniem, gdy na przykład mamy inteligentne oświetlenie w naszym domu. Już nie chcemy mieć zwykłego włącznika, który będzie im odcinał zasilanie, no bo ona ma inteligentne funkcje, sterowanie przeważnie barwami, sterowanie kolorem, więc nie chcemy tego tracić. Nie chcemy, żeby one nam wypadały z naszego smart domu, więc potrzebne jest nam sterowanie właśnie bateryjne. A Hittite zrobił 2 w 1. Bo po pierwsze mamy właśnie tą metalową ramkę, dzięki której zamontujecie ją do puszki, więc możecie je zamontować bezpośrednio do puszki, albo ona jest na tyle płaska i ta powierzchnia tego włącznika jest na tyle płaska, że możecie ją taśmą klejącą dwustronną obkleić i przykleić gdziekolwiek. Więc macie 2 w 1. Chcecie mieć w puszce? Proszę bardzo. Chcecie mieć gdzieś indziej w mieszkaniu? Znowu, proszę bardzo, możecie to rozmontować i przełożyć gdzieś indziej. Bardzo fajne rozwiązanie i tak powinny wyglądać inteligentne włączniki. Jeżeli Hittite się udało, no to czemu nie inni? Parę słów o technologii, która jest tutaj wykorzystywana i ekosystemach. Technologia
Z-Wave, dokładnie rzecz ujmując Z-Wave Plus z Smart Connectem, czyli z łatwym parowaniem. Dotychczas wszystkie rozwiązania Z-Wave, bo mimo wszystko jestem mocno Zigbee, to są dwa sposoby komunikacji tak naprawdę porównywalne. Z-Wave jest dłużej, jest bardziej kojarzone na przykład z Fibaro albo z dawniejszymi systemami. Zigbee jest bardziej promowane przez marki chińskie. Dlatego pewnie więcej kojarzycie Zigbee niż stricte Z-Wave'a, ale idea działania jest podobna. Tutaj Was odsyłam do naszych artykułów. Całkiem sporo już się na temat tych dwóch sposobów komunikacji napisałem. Więc wracając do tego. Mamy Hitit, który działa po Z-Wave'ie, więc potrzebuje jakiejś bramki. Ja dotychczas testowałem te sprzęty na dwóch rodzajach bramek. Albo na Fibaro, w tym wypadku na Home Center 2, albo na Hubitacie C7. I one działały i tu, więc wszystko spoko. Mamy dwie różne bramki, działa szybko, fajnie i sprawnie, ale doszło jeszcze Homey, które teraz bardzo mocno zyskuje na popularności. Jest to taka inteligentna bramka, do której możecie dodać wiele rzeczy. Znowu już robiliśmy recenzję Homey Pro, więc możecie się tam odnieść i ją zobaczyć, bo naprawdę jest fajna. I Hitit ma już w tym momencie aplikację w ramach Homey Pro. Dzięki czemu mamy natywne integracje z tymi włącznikami i mamy nawet natywne wybieranie takich podstawowych funkcjonalności, jak czytania poziomu baterii, czy właśnie uruchomienie jakiejś sceny. A Homey na przykład w porównaniu do Hubitata jest bardzo user-friendly, czyli każdy może z tego korzystać. Dotychczas Z-Wave bardzo często kojarzył się z takimi rozwiązaniami, że albo Wy musicie tu lubić smart home i trochę lubić pokodzić albo coś takiego, albo braliście Montera. Homey ma otworzyć ten świat na wszystkich po prostu i dzięki temu, że Hitit tam weszło, to teraz każdy może z tego korzystać. Więc to jest naprawdę fajna informacja. A co możemy zrobić tym włącznikiem, więc jakie ma funkcje? Tak jak mogliście zobaczyć, mamy tych przycisków sporo. Tak naprawdę mamy tutaj 6 na dole, 6 u góry, czyli każdy z nich może uruchomić asocjację on-off, włączenie, wyłączenie danego światła. Tutaj mamy również przyciemnianie i rozjaśnianie przy każdym z nich, więc możecie również wykorzystać go jako dimmer do różnego rodzaju świateł, które chcecie, żeby świeciły jaśniej albo mocniej. No i w zależności od tego, ile z tych przycisków sobie dacie tutaj do niego, no to tyle możecie tych różnych rodzajów akcji wykorzystać. Tutaj per każdą parę, bym powiedział, mamy 3 grupy po 5 urządzeń. Taka jest specyfikacja techniczna. Ja przeważnie to wykorzystywałem do 1-2 świateł, którymi sobie sterowałem, bo tak tego potrzebuję i zawsze mówię, żeby nie było przerostu formy nad treścią, czyli żeby nie robić jakichś super skomplikowanych automatyzacji, które są wyzwalane ciężkimi akcjami typu, nie wiem, 5 razy przyciśnij, zaczekaj 2 sekundy, zrób koło wokół siebie, poproś Siri o coś, tylko żeby było wciśnięcie na przykład przycisku i wszystkie światła w domu, dajmy na to, się wyłączają. Bo to jest przycisk przy wyjściu, który służy też jako element alarmu. Pamiętajmy też o tym, że te włączniki światła nie służą wyłącznie do światła. Możecie też na przykład nimi sterować, dajmy na to, zdalnie bramą. Otworzyć ją sobie, jeżeli ona będzie w ekosystemie, albo roletami i opuścić je na dół. Też macie te opcje. Jest tego całkiem sporo. Dla mnie na taki jeden pojedynczy przycisk wystarczająco. Widziałem takie panele, które mają naprawdę, nie wiem, tam z 18 przycisków. Ja nie jestem tego zwolennikiem. Wolę mieć parę przycisków i pamiętać, do czego coś jest, a nie stanąć przed panelem i sobie przypomnieć, czy ten trzeci w 4. rzędzie to on wyłącza światło w sypialni, czy odpala robota. No, nie do końca. Wolę mieć, żeby to było jasne, więc tutaj jestem bardziej po stronie Hitit, a te funkcje, wydaje mi się, w każdej tej centralce możecie spokojnie oprogramować, nie będzie to ciężkie, powłączać sceny i na przykład właśnie wykorzystać do tego, że kładąc się spać, macie jeden przycisk, dzięki któremu wyłączacie światło w całym domu. Albo dzięki takim rozwiązaniom możecie na przykład włączać, czy sobie porobić takie wirtualne przełączniki schodowe. Bo dajmy na to, nie macie wszędzie pociągniętego kabla. Jasne, że można by było to zrobić, ale trzeba by kuć i sporo kasy by to kosztowało. A chcecie z poziomu
garderoby czy schowka wyłączyć również światło w przedpokoju albo włączyć światło w przedpokoju. No dzięki takiemu rozwiązaniu to nie jest ważne, gdzie się to światło znajduje, więc możecie to zrobić i to zadziała naprawdę szybko, bo Z-Wave jest bardzo sprawny. Teraz przejdźmy do ceny. Te rozwiązania, te urządzonka kosztują około 220 do 250 zł, czyli są stosunkowo drogie. Ale tak naprawdę za bardzo one nie mają swojej konkurencji czy odpowiednika. Znajdziecie kilka rozwiązań, ale po Zigbee, jeżeli chodzi o Acarę. I nie przymocujecie ich do żadnej puszki, bo one są bardziej właśnie do naklejenia na ścianę. Z drugiej strony mamy kontakt Simon, który dałby radę, bo on jest co prawda po Wi-Fi, nie po Z-Wave'ie, ale tam znowu macie tylko dopuszkowe. Jeżeli będziecie chcieli mieć na ścianę, to się nie da. Plus tam też mamy bardzo określoną ilość tych przycisków. A tutaj mamy bardzo fajne modułowe rozwiązanie, które, tak jak wspomniałem, na początku, bo faktycznie było, że jak się człowiek nie obył z tym, to ciężko było je podmieniać. Teraz chyba po czasie muszę powiedzieć, że nawet jakoś łatwiej mi to idzie. Więc bardzo fajne rozwiązanie, godne uwagi. Więc jeżeli chcecie sobie inteligentnie posterować Waszym inteligentnym oświetleniem, no bo na tym to polega, że to czym on ma sterować, to jest coś, co już jest podłączone do Waszego ekosystemu i da się nim sterować na przykład z poziomu aplikacji, a Wy chcecie jeszcze dodatkowo przyciskiem. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Mogę Wam go polecić. Ten sprzęt dostaliśmy od Z-Home i możecie zresztą tam go znaleźć we wszystkich tych wersjach kolorystycznych, czyli zarówno białej, czarnej oraz no właśnie takiej lekko kremowej, bo to nie jest takie beżowe, to jest takie kremowe. Ja nie jestem facetem, ja mam 8 kolorów na krzyż, które rozpoznaję, więc ten już jest tak nie do końca biały, więc no niestety my tak mamy. To chyba jest podsumowanie tego filmu, tej recenzji. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wszystkiego, czego chcieliście. Ja serdecznie Wam dziękuję za to, że ze mną byliście i jak zawsze zapraszam Was do polajkowania tego filmu, subskrypcji naszego kanału, dania dzwoneczka. No i do zobaczenia.